Cześć! Zdecydowałem się na nagranie tego filmu, żeby pokazać Wam troszeczkę inną perspektywę. Perspektywę egzaminatora, bo tutaj jeżeli chodzi o zapisy prawa, to one też konkretnie mówią, na co ma zwracać szczególną uwagę i jakie umiejętności musi posiadać osoba egzaminowana, żeby w ogóle mogła uzyskać wynik pozytywny. Oczywiście jeżeli ich nie posiada, zagraża bezpieczeństwu, nie panuje nad pojazdem, no to tak jakby egzaminator ma obowiązek, żeby uniemożliwić takiej osobie uzyskanie wyniku pozytywnego i wyjechanie na drogę. No tutaj chodzi o bezpieczeństwo wspólne. I teraz przyjrzymy się zapisom, które mamy w dyrektywie Unii Europejskiej. Tam będzie przede wszystkim zapis, który mówi, że egzaminator ma ocenić taką ogólną swobodę poruszania się pojazdem i przede wszystkim przez cały czas egzaminator musi czuć się bezpiecznie w Waszym towarzystwie w tym samochodzie na egzaminie. A druga rzecz to zapisy z rozporządzenia i tam będzie już więcej punktów, które mówią, na co ma zwracać szczególną uwagę egzaminator. Zachęcam, żebyście zapoznali się z tymi punktami i odpowiedzieli sobie przed udaniem się na egzamin państwowy, czy faktycznie jesteście w stanie przewieźć tego egzaminatora tak, żeby czuł się bezpiecznie, czy jesteście w stanie pokazać swoją swobodę. Wiadomo, że na egzaminie jest często stres, ale tutaj nie jest to wytłumaczenie. Wy musicie przede wszystkim pokazać, że będziecie jeździli w ruchu drogowym bezpiecznie, swobodnie i nie będziecie zagrażali bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od dyrektywy. Ten zapis jest bardzo ogólny, ale łatwo zrozumieć, o co chodzi egzaminatorowi. Przede wszystkim on będzie oceniał, na ile swobodnie poruszacie się pojazdem oraz oceni również Waszą zdolność do jazdy z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Kolejny bardzo ważny zapis, który powinniście poznać przed udaniem się w ogóle na egzamin państwowy, to ten, który mówi, że przez cały czas egzaminu egzaminator musi czuć się przy Was bezpieczny, a wszelkie zachowania, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo, są karane niezdaniem egzaminu. Przejdźmy teraz do drugiego aktu prawnego, o którym Wam mówiłem we wstępie, czyli do rozporządzenia. Uważam, że każdy z Was przed udaniem się na egzamin państwowy, praktyczny, powinien poznać tą listę, bo to są elementy, na które egzaminator musi zwracać szczególną uwagę w ocenianiu Was. Proszę, żebyście zapoznali się teraz z tymi punktami, a za chwilkę podam Wam przykłady najczęstszych błędów w obrębie właśnie tych punktów, jakie popełniacie na egzaminie państwowym. Jeżeli chodzi o sposób wykonywania manewrów na drodze, to Waszym najczęstszym błędem jest nieprawidłowe ustawienie. Nieprawidłowe ustawienie do manewru skrętu w lewo. Tutaj widzicie akurat na tym przykładzie, pojazd nie ustawia się na jednym slajdzie prawidłowo do środka jezdni i blokuje innych użytkowników drogi. Na tym slajdzie z kolei zmiana kierunku jazdy w prawo. Często ustawiacie się odpowiednio do prawej krawędzi, ale tuż przed wykonaniem manewru robicie to takim szerokim łukiem i też zagrażacie pojazdom, które mogą jechać obok Was. Zwróćcie na to uwagę w trakcie egzaminu. Kolejny punkt, czyli zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego. I tutaj też mamy szereg błędów. Brak dynamicznej jazdy w miejscach, gdzie jest to możliwe. Kolejnym błędem może być zbyt dynamiczna jazda na skrzyżowaniach, gdzie jest słaba widoczność i straszenie innych użytkowników. Kolejnym błędem może być gwałtowne zatrzymywanie przy przejściach, przy skrzyżowaniach, gdzie powinniście ustąpić pierwszeństwa. Pamiętajcie, że tempo dojazdu do skrzyżowania musi być zawsze dostosowane do widoczności i do zasad pierwszeństwa. Tak jak chociażby tutaj na skrzyżowaniu równorzędnym, przy małej widoczności nie powinniśmy dojeżdżać zbyt szybko i w razie czego zatrzymać się łagodnie. Egzaminator zwraca również szczególną uwagę na Waszą umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze, a także jak reagujecie w przypadku powstania zagrożenia. Najpierw skupmy się na tej umiejętności oceny potencjalnych zagrożeń i bardzo dobrym jest przykładem tutaj mała widoczność przy przejściu dla pieszych.
Często widzę na jazdach, na egzaminie, że zbliżając się, pomimo małej widoczności, nie zachowujecie wystarczająco szczególnej ostrożności i musicie później gwałtownie reagować. No to już jest nieprawidłowe zachowanie, bo Wy zbliżając się do przejścia zawsze musicie przeanalizować, czy Wasze tempo jest adekwatne do widoczności, tak żeby w razie potrzeby zatrzymania nie robić tego gwałtownie i nie zagrażać również tym pojazdom, które jadą za Wami, bo zabrania się gwałtownego hamowania. Zobaczcie, że tego pieszego tutaj, pomimo tego, że jesteśmy bardzo blisko, gdyby on był schowany za czarnym pojazdem, nie macie możliwości, żeby jeszcze dostrzec. Dopiero tutaj jesteście w stanie ocenić. Więc zawsze dobierzcie odpowiednią prędkość do widoczności. Egzaminator zwraca również szczególną uwagę na sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem. Jednym z przykładowych błędów jest nieprawidłowa technika operowania kierownicą. Pamiętajmy, że powinniśmy dostosować technikę skrętu do manewru, który wykonujemy. Za chwilkę zobaczycie przede wszystkim sposób, który wykonujemy, jeżeli wykonujemy zmianę kierunku jazdy w prawo, w lewo, zawracanie. Tutaj te ręce powinny inaczej operować, czyli nie powinniśmy robić tego tak zwanego dojenia krowy. Jeżeli będziecie prawidłowo operowali kierownicą, to od razu będziecie mieli większą swobodę, nie będziecie wyjeżdżali za oś jezdni, nie będziecie najeżdżali na krawężniki. Kolejnym błędem jest obserwacja dźwigni zmiany biegów w trakcie zmiany biegów. Pamiętajcie też, że powinniście wypracować sobie jazdę w taki sposób, żebyście musieli jak najmniej odrywać wzrok od tego, co się dzieje na jezdni. Nie powinniście również jechać z lewą nogą cały czas opartą na pedale sprzęgła. Noga powinna spoczywać obok sprzęgła. Bardzo częstym błędem jest również nadużywanie sprzęgła i brak hamowania silnikiem przy zatrzymaniu i zwalnianiu. Pamiętajcie, że jeżeli jest czas, to nie powinniście robić tego tak jak teraz, tylko najpierw powinniście wyhamować, a sprzęgło powinniście włączyć na samym końcu. Na samym końcu mamy umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, a w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych. I tu przede wszystkim będzie chodziło o niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajcie o nim, pamiętajcie, żeby wnikliwie obserwować infrastrukturę, gdzie mogą się przemieszczać, zbliżając się do przejścia zachowywać tą szczególną ostrożność, bo egzaminator zwraca na te wszystkie elementy szczególną uwagę. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film będzie przydatny i będzie Wam łatwiej ocenić, czy jesteście przygotowani do tego, żeby uzyskać wynik pozytywny na egzaminie i przede wszystkim, żeby samodzielnie i bezpiecznie poruszać się później po drogach. Pamiętajcie, że bardzo ważną weryfikacją jest egzamin wewnętrzny w ośrodku i już tutaj instruktor prowadzący powinien ocenić, czy faktycznie biegle panujecie nad pojazdem, czy znacie przepisy ruchu drogowego, jak dbacie o innych uczestników ruchu drogowego i przede wszystkim sami zapytajcie siebie, czy mógł on się czuć z Wami bezpiecznie i czy Wy się czujecie bezpiecznie. Jeżeli nie, marne szanse na to, że uzyskacie na tym egzaminie wynik pozytywny. Pozdrawiam, zachęcam do oglądania pozostałych filmów na kanale. Cześć!